Kiedy ranne wstają zorze, Tobie ziemia, Tobie morze, Tobie śpiewa żywioł wszelki, bądź pochwalon. Podatku Marka Belki. Nieważne, to nie moja wina. To wszystko przez Chrisa. Chris Dobbs zainspirował mnie do tego swoim komentarzem o treści Kiedy ranne wstają zorze. De Michał Tomasik pyta, co tak wcześnie? Co tak wcześnie? Co tak wcześnie? Normalnie, normalnie. O, Marysia, dzisiaj widzę, będziemy dla siebie mili. Dobrze, dobrze. Bądź pochwalon, żubrze wielki, pisze Marysia. Oj, tam od razu wielki, od razu wielki. Witam Joannę Alabaster, Chrisa Dobbsa, przez którego śpiewałem na żywo pieśń kościelną. Przez waszą milczącą zgodę się to wszystko dzieje. Cześć Y please Y, cześć Radosław, cześć Mości Człek, cześć Zedius, cześć Dźwiedziu, cześć Radosław, cześć Marysia jeszcze raz, dawaj opowiastkę, dawaj opowiastkę. Tadesklu siema, Angrącka siema, Awatar DM siema, witam w nieśpiesznej Polsce. Oj, bardzo nieśpieszna dzisiaj jest to Polska, powiem ci. Siema Shiv Palpatine, siema Michał Dzit, siema Łukasz. Marysia mówi to do mnie, cześć Bober, kiedyś tak do mnie ktoś mówił, Bober. O, Bober, kurwa Bober. De Michał Tomasik pyta, co tak wcześnie. Przed chwilą czytałem ten komentarz. Dlaczego czytam go drugi raz? Czyżbym był dzisiaj niewyspany? To pomówienia. Siema Kacper, siema Kapi. Siema Wojtek, siema Arturo, siema Pola, siema Zin, siema Bartkam, siema Roller. Piękny. Siema XXC. Witam o wyspanku. Pytam średnio, powiem ci średnio. Siema Ryszard, siema Andrzej. O, jest to powiastka. Uwaga, czytam opowiastkę od Marysi. Najaktywniejszej czatowiczki na czacie czatowym, czaterskim. Była wczoraj u nas szanowna pani RKS. Co to znaczy pani RKS? Średnio lubimy jak przyjeżdża, bo mówi o wynikach sprzedaży itp. I ogólnie nie fajnie, ale tym razem była miła i zapytała o niedziele handlowe. And here it comes. Przepraszam, ja jeszcze słabo kontaktuję. Nie wiem, co to jest RKS, pani RKS. Więc powiem tylko, że dzisiejszy poranny stream jest ostatnim streamem w tym roku, bo rok się kończy. Jeszcze w tym roku, no najpóźniej w nowy rok, powinien wjechać jeszcze film na kanał. Nie zacząłem go robić w ogóle. Marysia Malczewska kontynuuje, była to czytałem. Ja of course powiedziałem, że jebać tę niedzielę. Na pewno tak nie powiedziałaś. Na pewno tak nie powiedziałaś. Na pewno powiedziałaś jebać, ta? Powiedziałaś jebać? Na pewno nie. A ona powiedziała, że nasza gospodarka na tym ucierpiała. Jedyne co uratuje polską gospodarkę i inflację to przywrócenie niedziel handlowych. Regionalny kierownik sprzedaży, dziękuję za wyjaśnienie. Kurwa. Pobudza mnie ta informacja, że regionalna kierowniczka sprzedaży uważa, że tylko niedziele handlowe pobudzą polską gospodarkę i że one zniszczyły polską gospodarkę. Polski już nie ma. Polska gospodarka leży i sra pod siebie. Gdzie jest on się Przybylak nazywa? Chyba Przybylak on się nazywa, ten chłop. Polityk taki, co jeździ po Polsce i fotografuje się w sklepach i cały czas opowiada o tym. Ma jeden postulat. Jego postulat to niedziele handlowe. Właśnie, które uratują Polaków i polską gospodarkę. I mówi ona, kontynuuje Marysia, że my młodzi nie chcemy pracować i chcemy mieć wolne niedziele i że nie jesteśmy nauczeni pracy. Nie jesteście nauczeni pracy. Ktoś musi was nauczyć pracy. Kurwa. Ja pierdolę, no dobrze, dobrze zrobiłaś nam poranek, Marysia, dobrze zrobiłaś nam poranek. RKS, radykalna kapitalizmu simperka. W tej składni to brzmi jak jakaś taka raperka.
RKS, radykalna kapitalizmus imperka. To twoja lipkowa raperka. Twoja regionalna kierownik sprzedaży od stymulowania popytu i podaży. Yo, aha. Opadła mi każda część ciała. Wątroba mi się zamarszczyła i za nie mówiłam. Michał pyta, jak meltdown chłopa z Ekopress. Myślę, że zaraz wspomnimy o tym szybko, ale to tak też nie za długo, bo siema ciosany z kartofla. Też nie za długo, bo kurde, liczyłem na twitterową inbę, która będzie warta opowiedzenia, a wyszła taka twitterowa inba, która nie jest za bardzo warta opowiedzenia. Natomiast słuchajcie, chciałem zacząć od tego, że dzisiejszy, ostatni w tym roku poranek żubrzowo-gilotynowy, na którym miło mi jest was powitać, mógłby być jakimś porankiem specjalnym, siema Marcin, mógłby być jakimś porankiem specjalnym, sylwestrowym, z jakimiś dekoracjami, w jakiejś czapeczce, w jakimś takim papierowym tym fiflunkiem. Ale muszę wam powiedzieć, że szczere wyznanie, no nie? Szczere wyznanie poranne. Muszę wam powiedzieć, że ja jestem słaby w okazję. No i znowu ten przeklęty Twitter, no właśnie. Słuszne słowa są why please why. To tyle z ciekawostek i opowiastek, mówi Marysia. Od teraz nadal będę udawać debila i męczyć ci dupę. To dobrze, bo wczoraj jak szedłem do sklepu, to miałem jakąś odzywkę, ale zapomniałem już jej, więc może mi się przypomni. Mógłby to być odcinek specjalny, ale powiem wam, że jeśli chodzi właśnie o okazję, to ja jestem słaby w okazję. W życzenia, w jakieś takie wiecie, takie specjalne. Obchodzenie okazji. Jak jeszcze byłem w zupełnie innej erze swojego życia, jak byłem osobą bardziej towarzyską i bardziej melanżową, że tak powiem, i spotykałem się z ludźmi bardzo dużo poza internetem, pojebany koncept, ale tak było, to moi znajomi mówili pół żartem, ale skoro pół żartem, to pewnie i pół serio, że jestem autystyczny. To jest cytat dosłowny. Wiem, że się tak nie mówi, no nie? Przepraszam, zawiesiłem się, bo czytam komentarz Marysi, która mnie znowu obraża na moim streamie, że jestem stary dziadziuś. Synek, którym się banuje? Którym się banuje? Zaraz nie wytrzymię. No nie mam jeszcze tej diagnozy ADHD, ale generalnie myślę, i to już tak zupełnie bez żartów i bez mowy pogardy, to myślę, że może coś w tym być. Jakieś ziarno prawdy. Roller pyta, czy jestem rocznik 90, nie 89. 1900. Słuchajcie, miałem powiedzieć coś zabawnego, ale no właśnie, demencja i skleroza. I słuchajcie, Michał pytał o chłopa z Okopress. No więc słuchajcie, bo ja też jak wczoraj darłem pizdę na chłopa z Okopress na streamie, no nie? To wcześniej, w nocy, czyli tak już ponad dobę temu, też wrzuciłem te fragmenty sobie na Twitterek tak spontanicznie i tam oznaczyłem nawet tego chłopa, że co to kurwa jest, że chłop zrobił artykuł o dziwnych wypowiedziach anonimowych ludzi. No i ten chłop tam się odezwał i odezwał się, ale no odezwał się w taki sposób, że jedyne co potrafił zrobić to wyłącznie Twitter w 8 minucie, to i tak nieźle. To jakieś takie niskie personalne pociski. I to jest przykre, nie dlatego, że mi jest przykro, że on mi napisał, że
kim ty kurwa jesteś, taki jest, pan jesteś dla mnie taki malutki. Do tego się sprowadzała ta wypowiedź, no nie? Ona tam brzmiała mniej więcej tak, że chłop z kowbojem w awatarze i o niku coś tam piw-paj kowboj będzie uczył mnie, doktora nauk, 25-letniego. 25-letnim stażem dziennikarza, coś tam, może niedługo będziesz Pulitzery przyznawał, czy tam Grand Pressy, takie pierdy, no nie? I przykre jest to, że kurwa, że no znowu okazuje się, że dziennikarze w Polsce to jest nie dość, że miernota warsztatowa, miernota komunikacyjna, jeszcze miernota taka, no tylko robić gówno, a potem się puszyć, no nie? Człowiek czasami myśli, że może niepotrzebnie generalizuje, że dziennikarze to zło, a potem przychodzą dziennikarze i potwierdzają. I że tylko jednostki jakieś może się w tym całym szambie odróżniają od reszty. Ale może w ogóle powinniśmy o dziennikarzach myśleć tak jak o księżach, no nie? Że to, że nie wszyscy księża ruchają dzieci, to jeszcze nie znaczy, że muszę zostawić, że powinienem i zostawić dziecko z obcym księdzem, no. I że jak wpuszczasz jednego członka mafii do domu, no to tak jakbyś wpuszczał całą mafię. No dziennikarze nie są tak połączeni ze sobą jedną organizacją jak księża. Aczkolwiek, no tak jak mówiłem też wam wczoraj, była jakaś taka solidarność zawodowa odnośnie pana z Okopres. Niezrozumiała dla mnie zupełnie. Bo myślę, że jakbym był dziennikarzem jakiejkolwiek redakcji, to bym nie był w stanie poręczyć za pana Krzysztofa Boczka z Okopres. I o dziennikarzach myślę to samo, co o ludziach, którzy pracowali w agencjach reklamowych. Mam dokładnie to samo, Marysia. Mam dokładnie to samo. Kurwa, przysięgam. Matką, dzień dobry wszystkim. Czy dziś jajecznica na boczku? Nie, też wiesz, nie ma co zbędnie ciągnąć tego tematu. Po pierwsze dlatego, że Inba nie eskalowała w żaden efektowny sposób. O, i Roller tutaj mówi dobrze, zamiast srać na gówno polityczne i dziennikarskie, to weź pochwal tych dobrych, żeby te pizdy miały motywację, żeby dobrze wykonywać swoją pracę. Tylko wiesz co, jak pochwalę kogoś dobrego, to potem zawsze ktoś wyciągnie, że wcale nie jest taki dobry albo taka dobra i dupa, no nie? Więc tak, no a dlaczego nie chcę tego tematu zbyt długo ciągnąć? No bo po pierwsze, ani Inba nie eskalowała w efektowny sposób, jakiego trochę oczekiwałem. Zrobiłem to trochę cynicznie w ramach autopromocji. Do tego służy Twitter. Przestańmy udawać, że Twitter służy do dialogu. Twitter służy do tego, żeby mieć z kimś kosę i żeby ludziom się ta kosa podobała. To jest toksyczne, ale tak to działa. Twitter jest do tego, żeby kłócić się z ludźmi i żeby zdobywać na tym tanie lajki popularności. No, nie udało się wczoraj aż tak dobrze, jak mogłoby. Także, panie Krzysztofie Boczku, kolejny raz jestem panem zawiedziony. Chciałem po prostu pańskim kosztem pożywić się jako ten internetowy troll. Siema, Shiv Palpatine, gratulacje, że udało ci się wreszcie wstać na live'a. Jako ten internetowy troll chciałem pożywić się na tym, jak toksyczny jest internet i zdobyć na tym łatwe lajki popularności. A Krzysztof Boczek no nie dał się. Aczkolwiek też nie wyszedł z tego jakoś z twarzą, bo nie jest tak, nie dał się w ogóle, tylko zareagował ani śmiesznie, ani elokwentnie, ani ciekawie. Jak mu potem odpowiedziałem, że no nieważne, w każdym razie trochę ironizował i tak jak 20 lat temu ludziom w internecie się wydawało, że napisanie czegoś ironicznie sprawia automatycznie, że wygrywasz, no nie. Ale dobra, dość o inbach na Twitterze, witam Alt Dusk Not, Donald Tusk, znaczy taki akronim? To na pewno nie jest akronim, kurwa, mylę słowa, bo jest 8:15, a ja jestem dopiero po 2 łykach mojej porannej kawy, więc jest kurwa słabo, słuchajcie, słabo. O nie, mam ten kubek. Fuck.
Ja mam problem z twoimi tweetami, bo czytam je twoim głosem. Słuchajcie, mógłbym was porównać. Wojciech, czy cię mogę prosić o święty spokój? Słuchajcie, stukaj ci ten kubek, stukaj go. Stucz go. Słuchajcie, mógłbym was dzisiaj przywitać, nie porównać, kurwa. Mógłbym was dzisiaj przywitać słowami: siema, jebane biedaki, siema, biedoto plebejska, ale nie dlatego, że ja jestem bogaty. Nie dlatego, że ja jestem bogaty, tylko dlatego, że wczoraj wyciekły, no zostały ujawnione zarobki ludzi pracujących w TVP, zarobki, które pokazują, że no kurwa, jakbym tyle zarabiał, o właśnie, akurat od razu się Tadek SLU tutaj uaktywnia z tym, że Michał Adamczyk zarobił 1,5 miliona w samym 2023 roku, czyli 125 tysięcy miesięcznie, to jest prawdziwe dziennikarstwo. Właśnie nie chciałem wchodzić w kwoty, a przynajmniej, dobra, będę z wami szczery, nie pamiętam jakie to były kwoty konkretnie, więc dzięki Tadek tutaj za wrzuty z kwotami. Ale też nie chciałem wchodzić, portfele Polaków coraz grubsze, tak, takie były paski w wiadomościach. Też nie chciałem wchodzić w te kwoty, wiecie z jakiego powodu? Bo tak. Po pierwsze, no są to kwoty obsceniczne, to jest kurwa najważniejsze w tym wszystkim, no nie? Że zarabianie w publicznych mediach takich pieniędzy jest obsceniczne. Ale ktoś mógłby powiedzieć, i ja sam mam taką myśl, że ile to byłoby okej, bo dla mnie ktokolwiek zarabiający na pracy w TVP zarabia za dużo, no nie? Zwłaszcza w TVP, które było tym, czym było do niedawna. Ten sam pan Adamczyk, dodaje Łukasz, szarpał się z żoną o alimenty bodajże 1,5 klocka. Wiecie, ja znam ludzi, może nie tyle zaczadzonych TVP, co akceptujących TVP i oglądających, no bo to jest program informacyjny, to sobie obejrzę, którzy gdzieś tam na moje jojczenie o tym, że to jest propagandowa telewizja i pracowanie tam to jest wstyd, hańba i w ogóle napluć na tych ludzi to za mało. Co faktu, nie faktury? To zaraz. To spotykałem się z taką odpowiedzią, że no dobra, ale każdy musi gdzieś pracować, ma rodzinę na wyżywieniu i tak dalej, no nie. I kurwa. Ale no właśnie, zastanawiam się, jaka kwota ujawniona byłaby okej w całym obecnym kontekście tego, jakie jest TVP. Czy jest jakaś kwota, którą mogliby zarabiać ludzie w TVP, która zostałaby ujawniona i ludzie by powiedzieli, aha, no okej, spoko. Jakby okej. Która by nie elektryzowała ludzi, no nie? Myślę, że nie ma takiej kwoty, bo jeśli jest taka kwota, to oni by za nią nie pracowali po prostu. I pewnie żaden dziennikarz prezenter, już pomijając w tym wypadku tę propagandę TVP, myślę, że 16-15 byłoby okej. No a właśnie, ale oni... Nie wiem, czy jakikolwiek prezenterka w wiadomościach, czy to w jakiejkolwiek stacji w Polsce pracowałaby za tyle miesięcznie, no nie? To jest jakby, wiecie, no, jesteś mordą w prime time telewizyjnym. Nie ma takich stawek. Shiv Palpatine, mnie ciekawi jeszcze ile zarabia ta gnida Kłeczek i Kanie Rachonie. Chyba nie ma takiej kwoty, zakładam, że nieuczciwiej by było za to, że płacą widzom za słuchanie tego pierdolenia. No właśnie. Czarny, natknąłeś się może na uliczną sondę faktu? Nigdy się nie natknąłem na uliczną, chyba, tak mi się wydaje. A może raz na schodkach nad Wisłą kiedyś może? Abstrahując od małej grupy pytanych, to przeraża mnie, jak wyborcy PiS przyjęli formę chodzących głośników propagandy. Oni cytują słowo w słowo pisiorów. A czy się natknąłem w telewizorni, czy się natknąłem personalnie na ulicy? Myślę, że kwota bliska średniej na ich stanowiskach, max plus 10%.
Bartkam, to niech nie pracuje. No ja się zgadzam, że nie musi, bo to nie jest praca, którą Cholecka zapewnia byt swoim głodnym dzieciom. Że jak nie pójdzie do pracy, to nie będzie miała co do garnka włożyć. No oczywiście, że nie. Natomiast myślę, że po prostu są inne stawki i tyle, no nie? I nic z tym nie zrobimy. Oczywiście możemy sobie jojczyć, pewnie powinniśmy jojczyć. Natomiast wiecie, też właśnie wyciąga się te paski z TVP o tym, że portfele Polaków coraz grubsze, albo wyciąga się to, że oczywiście wyciąga się słusznie, no nie? Wyciąga się jak najbardziej słusznie to, że TVP szczuło na zarobki lekarzy rezydentów, ale jak widzę to, że teraz się to wyciąga, jak najbardziej słusznie, podkreślam, jak najbardziej słusznie. To mam z tyłu głowy coś takiego, że hej, to kiedy te materiały leciały w telewizorni, to czy ludziom się wydawało, że Cholecka i Adamczyk zarabiają mniej niż lekarze rezydenci? Albo zarabiają tyle samo, albo niewiele więcej? Jakby to było oczywiste, że oni tam zarabiają ciężki kurwa pitos. Ciężki kurwa pitos. Grubą pajdę. Grubą pajdę. Marysia mówi, ja bym chciała, żeby złapała cię Ola z SKTV w programie Co się słucha. Ciekawe, czego byś słuchał. Ciekawe. Ostatnio jest to kowbojska playlista, na której mam 20 godzin kowbojskiej muzyki ponad. Kapi, moim zdaniem powinny to być zarobki na podobnym poziomie co prywatne stacje. Tylko nie wiemy, ile się zarabia w prywatnych stacjach. Czy wiemy? Może tyle samo właśnie. Tomuś W. Elegancko. Instytucje publiczne powinny wyznaczyć standardy zatrudnienia. Bardzo godne wynagrodzenie. Pewnie Balcerowicza bym słuchał na słuchawkach. Mikołaj, ciekawe, ile zarabia typ od światła albo dźwiękowiec. No też z tego co kojarzę, co wypadało przy tych imbach, to raczej była dysproporcja między gwiazdami a siema White Mephedron. To raczej była dysproporcja między tymi zarobkami, plus ci techniczni wszyscy zostają, plus no z tego co gdzieś tam, no właśnie kurwa, czy ja czytałem to na Okopres, czy Okopres jest wiarygodne, no nie wiem na temat tego co jest w środku, co było w środku w TVP, no ale po tym, że część tej ekipy technicznej, duża część ma zostać i po tym, że część tych pracowników pomogła jakby w tym przewrocie Platformy Sienkiewicza, no możemy wnioskować, że raczej nie było tam team spiritu, no nie? Nie było tam team spiritu. To, co mówiliśmy, pewnie zarabiał niewiele mniej. O ile w ogóle mniej, no nie? Dzień dobry, Toc. Ej, śmiesznie, bo na tym podglądzie, który jest w OBS-ie, mam szybszego czata niż na tym podglądzie, który jest w internecie. Pojebane. Nie może tak być. Nie powinno tak być. Shift Palpatine, w końcu im się to po prostu należało. Tomuś W. Libek oburza się na zaglądanie do portfela, dopóki nie zapytasz go o dziennikarzy TVP, dokładnie. No ale wiesz, też Libek się oburza, trzeba oddać Lipkowi co Lipkowe, Libek się oburza o zaglądanie do prywatnego portfela zwykle, chociaż oczywiście też z reguły nie ma racji. Ja jestem wielkim fanem zaglądania do portfela, zwłaszcza tych, którzy zarabiają dużo, bo zarabiają dużo dzięki też społeczeństwu w ten lub inny sposób. Madzia Cucumberowa. To mnie śmieszy bardziej niż powinno. Przecież te torebki za grube cebuliony nosiła do pracy. No właśnie, ale gdzie jest Magda Ogórek, kiedy trzeba bronić TVP? Dlaczego Magda Ogórek składa broń? Dlaczego Magda Ogórek, dlaczego nie broni TVP? Wiesz co, Radimira, ja jeszcze nie widziałem tych filmików, będę z tobą szczery, ale ja je zobaczę i nie wykluczam, że puścimy je na streamach.
To, co mogę obiecać, to, że na pewno je zobaczę. Radimira mówi też, że jeny, ale życie jest nudne. No jest nudne, ale słuchajcie, w The Wire była taka postać, która nazywała się ten co mebelki strugał. I on mówił, że czekamy na wielkie momenty w swoim życiu. Takie wielkie momenty zwycięstw i tak dalej. Lester, dziękuję, Matt, Lester. Shiv Palpatine, to nie spoiler. To takie powiedzonko, które miał gdzieś tam w ogóle powiedzonko, które w ogóle może ulecieć, no nie? W toku oglądania. I mówił, on tam miał taki jeden cytat chyba w pierwszym sezonie, że właśnie czekamy na te wielkie momenty w swoim życiu, a tak naprawdę życie to jest to wszystko, co jest pomiędzy tymi momentami. Siema Jaro z Lublina. Jak to się stało, że jest 8:26, a my jesteśmy właśnie w filozofowaniu z The Wire? Kapi, zarobki to jest ślepa uliczka do bejtowania wrażliwych ekonomicznie, by się triggerowali, w sensie to zabrzmi lipkowo, ale co kogo to obchodzi, w sensie nic raczej z tym nie zrobimy i powinniśmy angażować swoje siły w tym, by bogaci ludzie płacili sensowne podatki, a ludzie ogólnie zarabiali więcej. No właśnie, też miałem właśnie takie poczucie, że to jest taki... Ujawniamy zarobki pracowników TVP i wiadomo, że jakie one nie będą, to ludzie będą zbejtowani, no nie? Wiadomo, że jak ujawniamy zeznania podatkowe, zeznania majątkowe posłów na Sejm, wiadomo, że ludzie będą zbejtowani. Jakby to są łatwe punkty, to są łatwe kliki. Dlatego jak jednego dnia jest kilka zeznań majątkowych różnych posłów upublicznionych, to z każdego z nich jest osobny artykuł, no nie? Bo każde z nich to jest osobna postać. A postać w nagłówku to jest ważna rzecz. Bardzo klikalna, bo albo kogoś lubisz, albo kogoś nie lubisz. To postać sprawia, że klikasz w nagłówek, a nie cokolwiek innego. Nie, że 3 posłów PiS-u ujawniło swoje zeznania majątkowe, tylko Łukasz Mejza. No to akurat radykalny przypadek, bo Łukasz Mejza na pewno jest bardzo klikalny, bo jest bardzo wkurwiający i słusznie. Więc tak, zgadzam się z Tejkiem, że jest to tani bait, ale z drugiej strony, czy wkurwienie na to nie jest słuszne? No jest słuszne, no. Nic z tym nie zrobimy. The Melted Chocolate. To hej, jestem pierwszy raz na żywo, ale tylko na chwilkę, właśnie kładę się spać. Dobrej nocy, The Melted Chocolate. Shiv Palpatine również nie chcą umierać za propagandę. No patrz pan, kto by pomyślał. Ci techniczni w sensie, rozumiem. Roller, tylko z typem od światła czy dźwiękowcem to case Stanowskiego w kanale sportowym. Zasięgi i kliki robi ten przed kamerą, a nie za kamerą. Typo technicznie się rozchoruje, to go łatwo zastąpią. Czarny, niby człowiek wiedział jaki jest burdel, ale jak to wypływa, to mimo wszystko przeraża. Fair point. Głównie to, jak wiele kradli, kręcili i wszystko na naszych oczach. Fair point. Pa, 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 pa. Reflected Motive. Widziałem na grupkach od pracy film TVP, że TVP ekipom płaciło najmniej ze wszystkich większych kanałów telewizyjnych. To teraz ciekawe, ile płacą w TV Republika, no nie? Zwłaszcza, że ostatnio cała Polska widziała, że też jakość taka realizacyjna, produkcyjna w TV Republika, no nie ma startu do dużych stacji telewizyjnych. Bartłomiej Sztrus, Libek się oburza, to czytałem. Roller, Madzia już jest na rozmowach kwalifikacyjnych. Ciekawe gdzie. Myślę, że
To, co jest pocieszające w tym wszystkim, to to, że twarze TVP są w zasadzie spalone. Myślę, że dużo bardziej spalone niż tacy politycy przechodzący z PiS do Platformy, no nie? Czarny, ja czekam aż wypłynie, że były premier jest po rozwodzie, on przecież cały majątek przepisał na żonę, przez co ona ma łatwy case do spierdolki. Marysia z The Wire, jestem totalnie McNulty. Jak mnie irytował McNulty, słuchaj, jak mnie irytował McNulty. McNulty przypomina mi oprócz jednego sezonu, w którym był spoko, ale potem znowu był niespoko. McNulty w The Wire przypomina mi kolegów, toksycznych kolegów, od których się odciąłem. I jakim zresztą sam byłem wcześniej. To nie jest tak, że oni byli źli i tory były złe i jebać tych ludzi, ale ja też byłem kiedyś właśnie takim chłopem bardziej jak McNulty niż jak, kurwa, nie wiem, Lester. I dlatego mnie McNulty wkurwiał tym, że jest no taki jaki jest, no. Pola, ostatnio jak widziałem cucumberową, kurwa, śmieszy mnie to cytowała Marka Aureliusza bez kitu, ile gra z telewizji to potrafi, to jest warte każde pieniądze. Każde pieniądze. Siema, Jaro z Lublina. Belier, ja to bym zrobił depisyzację Polski. Wszyscy, którzy pracowali dla reżimu, powinni mieć potrącone kasy i tyrać za miskę ryżu i pozbawieni wszelkich świadczeń. Roller, spoiler to to, że narrator i Tyler Durden to jedna osoba. Marcia Malczewska, jaką postacią z The Wire jesteś, Wojtku? Myślę, że żadną. Myślę, że to jest pytanie, na które nie da się odpowiedzieć. Ale właśnie... Właśnie to jest spoko, że każda z nich jest na tyle wielowymiarowa, że bardziej się traktuje je jak realnych ludzi, niż jak z reguły postacie w jakiejś fikcji, no nie? To jest super. Artura mówi, że każdy jest gej na Lestera. No myślę, że ja byłbym szybciej gej na Omara, no nie? Ale to też byłaby jakaś toksyczna fascynacja na pewno. Aczkolwiek Omar też ma bardzo parę celnych punchy na społeczeństwo. Jak zdanie, w którym mówi do chłopa, że jesteśmy tacy sami, tylko ty masz walizkę, ja mam shotguna. Czarny, sztuka Stanisława Drużdża w piękny sposób porusza takie tematy. Jak ktoś widział we Wrocławiu ten mural Było jest będzie, to jest to autor tego dzieła. Żubrze, prośba o prezentację dla ludu. Proszę bardzo, słuchaj, możemy zrobić prezentację dla ludu. Stanisław Drużdż, Było jest będzie. Proszę bardzo, Czarny, mówisz masz. A tam goła baba. Albo kutach. Mural. Aha, wpisałem Czarny zamiast Stanisław Druszcz. Brawo, Wojtek, kurwa, brawo. Brawo. Tak, mówiłem wam, że jestem jeszcze dopiero w trakcie mojej pierwszej kawy dzisiaj. Tak. To chyba jest to. Zaraz kolego Czarny nam tutaj zweryfikujesz, czy to jest to. Tak wygląda mural. Było, jest, będzie. Wojtku, dlaczego przypominasz o istnieniu Maze? Już prawie zapomniałem. Shift Palpatine. To nie jest tak, że jak zamykasz oczy, to Maze przestaje istnieć, niestety. To nie jest tak. To jest, kurczę... Pominąłeś odpowiedzi na pytanie o zarobkach w Republice, żeby mówić po raz setny o The Wire. Być może, nie wiem jakie było pytanie o zarobki w Republice. Natomiast mówienie po raz setny o The Wire jak najbardziej. Krępuje mnie tylko to, że tutaj był komentarz, żeby nie spoilować i staram się nie spoilować. Więc Radimira, dobrze, sprawdzę face'a w międzyczasie. Natomiast no The Wire, kurwa, no kocham The Wire, powiem wam, w tym roku skończyłem The Wire dopiero pierwszy raz i kocham The Wire, no kocham The Wire, kocham The Wire. Jestem mało serialowy, no nie, ale kocham The Wire. Z każdym sezonem, poza ostatnim, miałem
taką też nieoczywistą relację, bo każdy sezon bardzo trudno mi się zaczynało. W sensie oglądałem pojedyncze odcinki Siema Lady DeVita i z przerwami, a ostatnie odcinki każdego sezonu to już było longiem, potem wchodził kolejny sezon, znowu oglądałem bardzo powoli. No poza ostatnim, który obejrzałem już binge-watchując. Ale to dobrze, bo dzięki temu słabiej go pamiętam i będę miał pretekst, żeby obejrzeć The Wire ponownie. Tomuś W, a jak ujawnisz zarobki lewicowych youtuberów, to im ludzie z litości wpłacą więcej na Patronite. Właśnie, moje zarobki akurat youtuberowe są w zasadzie jawne i nie licząc jakichś drobnych, które pewnie gdzieś wiszą na Twitchu i na YouTubie, które mogę sobie wziąć, to moje zarobki są jawne i możecie je sprawdzić. O tu, na Patronite i na Patreon, a potem możecie się do nich dorzucić. Jeśli podoba Wam się formuła poranków lub gilotynowych odcinków, których akurat dawno nie było, ale niedługo będzie nowy. I słuchajcie, właśnie, łapki w górę. Pamiętajcie o łapkach w górę. Łapki w górę. Kudłaty, patrzę w streama, tam muzeum, które mam za oknem, ale od drugiej strony. Ksin, ja też dopiero teraz oglądam The Wire, bo nie wpadłem na to, że można to przetłumaczyć na prawo ulicy. Dobre, co? Kurwa, prawo ulicy. Prawo ulicy. Kurwa, prawo ulicy. Ej, słuchajcie, nie podoba mi się. Czekajcie sekundkę, muszę zrobić jedną rzecz. Wiecie, co mi się nie podoba? Nie podoba mi się to, z czym zaraz zawalczę. Siema Julo. Siema Kacper. Czekajcie, muszę coś zrobić. Coś zrobić. Alice Crooks, dzień dobry, kogo dzisiaj obrażamy? No, jeszcze nikogo nie obrażaliśmy. Chłopa z Okopres i chłopa z PiS-u. Dobra. Żubrze, ale w tym oporze i sprzeciwie to sam jesteś na ćwirku? A rozumiem, to jest sugestia, czy to jest sugestia, żeby wspomnieć o Wojtku Krzyżeniaku, który jest dziennikarzem, a może byłym dziennikarzem, to już zależy jak się Wojtek identyfikuje, Wojtką, bo tak się przedstawia Krzyżeniak, identyfikuje, bo no wiecie, no dziennikarzem dzisiaj może nazwać się każdy. No i Wojtko Krzyżaniak zdecydowanie przyznaje mi rację w jebaniu po Krzysztofie Boczku. Czekajcie, zgubiłem się na czacie, zgubiłem wątek, zgubiłem wszystko. Bartosz Borkowski, robiłem zlecenia dźwiękowe kiedyś dla Republiki, swoim płacą słabo, kontrahentom dużo i zawsze na czas. No jest taka prawidłowość. Radimira, ja mam dobrą grę dla Ciebie do ogrania, pewnie krótka, ale trudno. Slay the Princess, słyszałem o tym, bo oni chyba, twórcy tej gry mówili coś, żeby piracić ich grę, jak kogoś nie stać na kupno, no nie? Dispodete w TV Republika nie ma technicznych, są dziennikarze z TVP za kamerą, bo 2000 bez umowy dla Pana, Panie techniczny, bo mam dziennikarza na Pana miejsce. Dobre. Shift leci do sklepu, postara się wrócić. Marysia Malczewska, w sensie nie robię rzeczy takich jak McNulty, tylko jestem tak samo błyskotliwa jak on w ogóle. Wiesz co, tak samo mówią fani tego Ricka Sancheza z Ricka i Mortiego. Co konkretnie wkurzało mnie w McNultym, bo jestem ciekawy? Podejście do kobiet? I to, że był takim właśnie, to, że był takim toksycznym chłopem, no nie? Toksycznym chłopem, który lubi się najebać i poruchać i później zbijać piątki z kolegami. Ej, najebałem się i poruchałem. Najebałem się i poruchałem. Więc jest jeden sezon, w którym wyłamuje się z tego schematu
ale potem nie chcę spoilować. A czy to jest spoiler? Kurde. Także mam nadzieję, że odpowiedziałem na twoje pytanie, Skoriuszu. Artur Rybarczyk, nie wierzę, że wstałem tak wcześnie, że mogę tym razem na żywo odpalić. Siema Artur, witamy cię w gronie porankowiczek i porankowiczów i osób porannych. Chris Dobbs przypomina, że Mejza dostał 11 000 głosów i zastrywał miasta swoimi ryjcami, tak samo Matecki i do tego jeszcze spamował na Facebooku botami, to znaczy w internecie. Bartosz Burkowski, twoje pytanie, a moje pytanie, robiłem zlecenia dźwiękowe dla TV Republika, swoim nie płacą, a jak już to mało, kontrahentom dużo i absolutnie zawsze na czas. Okej, widzisz, nie pominąłem, tylko po prostu nie byłem na czasie w czaciku, no nie? I znowu jestem w tym momencie, że postanowiłem nadrabiać czacik i to się może nigdy nie wydarzyć. Zin 303, ja też dopiero teraz oglądam The Wire, no właśnie. Kudłaty, patrzę w streama, tam muzeum, no właśnie. Arturo D, tak, my z żoną ze 2 razy się odbiliśmy, raz na pierwszym, raz na drugim sezonie. Oczywiście na pierwszych odcinkach, ale potem to już leci. Tak, zwłaszcza na pierwszym łatwo się odbić, bo na pierwszym masz coś takiego, że on cię zarzuca postaciami, no nie? I w ogóle myślisz sobie, kurwa, co jest, co ja oglądam i po co i dlaczego? Kim są ci wszyscy ludzie? Despodete, Hasan Abi ma dużo, to pewnie wszyscy mają dużo. Majątek streamerów skapuje, to przecież oczywiste, da chłopski rozum. Skoriusz, formuła spoiler jest trochę jak Liberum Veto i obrady o serialu są odraczane na przyszłość. Ale wiesz co? Słuchajcie, ja w ogóle nie jestem fanem czegoś takiego jak kultura spoilerów. Myślę, że The Wire jest na tyle... Jakby tam nie chodzi o zwroty fabularne w ogóle, no nie? One jakie są, jakieś tam się dzieją, ale w ogóle nie. Jakby, wiecie, w ogóle żyjemy trochę w takim terrorze spoilerowym. Wychodzę z założenia, że jak jakieś dzieło kultury jest w stanie stracić dla ciebie wartość i nie chcesz go oglądać, bo poznałeś już spoiler, to może nie świadczy to o tym dziele kultury za dobrze, no nie? A w The Wire, no bez kitu, w The Wire nie chodzi o plot twisty żadne. W The Wire chodzi o całość. Roller, czasem spoilerem jest obsada. Czasem jest pewnie. Kapi, wszystko zostało opisane w ADD-czku, łącznie z napierdalaniem się z policją. Marysia, dziś znowu obrażamy Wojtka i jego kubek. That's the spirit. Możemy poobrażać Kaufland, mówi Tomuś, właśnie. I to jest rzecz, o której ja dzisiaj bardzo chcę powiedzieć i próbuję jakoś do tego dotrzeć. Nie, jeszcze nie próbowałem do tego dotrzeć, ale mam to z tyłu głowy, bo dzisiaj jestem bardzo zaspany i bardzo nie chciałbym o tym zapomnieć, tego pominąć, bo w ogóle myślę sobie, że pora chyba już najwyższa, żeby w gilotynowych porankach, w gilotynowych streamach, w gilotynowych porankach, streamach porannych zacząć poruszać tematy uzwiązkowienia związków zawodowych i strajków. I nie wiem, czy ja będę w stanie powiedzieć dużo o tym akurat, bo przyznaję, że też nie jestem dzisiaj w formie, ani nie jestem dzisiaj przygotowany merytorycznie. Natomiast trzeba powiedzieć i trzeba nagłośnić to, co robią dziennikarze, albo dziennikarze obywatelscy, niezależni dziennikarze w Okopres. Trzeba nagłośnić, że jutro jest w sobotę, tak, jutro jest ogólnopolski strajk ostrzegawczy w Kauflandzie, związany m.in. z tym, że w Kauflandzie ujawniono łamanie praw pracowniczych, konkretnie kobiet, konkretnie matek, które dostawały po tak zwanej przysłowiowej dupie za zachodzenie w ciążę. Pytacie, jakie to jest przysłowie z dupą? No właśnie takie przysłowie. OPZZ działa w Kauflandzie, międzynarodowa organizacja, międzyzakładowa organizacja ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych.
I słuchajcie, i w listopadzie tenże związek zawodowy działający w Kauflandzie odniósł sukces, przywracając do pracy Jolantę Żołnierczyk, która właśnie ujawniła, że w Kauflandzie w całej Polsce dyskryminowane są matki, dyskryminowane, tak jak mówiłem, wyłącznie za to, że urodziły dziecko. I ujawniła też, że no, sprawa ta ciągnie się od lat, no nie? Ciągnie się od lat, więc no, OPZZ domaga się podwyżek, zwiększenia zatrudnienia i uregulowania spraw związanych z tą dyskryminacją. Więc słuchajcie, nie wiem, czy jest tu u was w mieście Kaufland, ale no fajnie byłoby chociaż trzymać kciuki. A jeśli chodzi, słuchajcie, ujawnij matki w Kauflandzie, Wojtek, Krzysztof Boczek da ci nagrodę Fryderyka. I słuchajcie, jeśli chodzi jeszcze o ten wątek związków zawodowych, uzwiązkowienia i praw pracowniczych w gilotynie, to jest oczywiście temat na po nowym roku, po poruszanie go szerzej nie będzie dla was niespodzianką na pewno, siema Dorota, że chciałbym ten temat załatwiać w taki sposób, że chciałbym zobaczyć po prostu gości do porannego programu i rozmawiać z nimi o uzwiązkowieniu. Oczywiście gości zaangażowanych w ten proceder. Oprócz związków zawodowych z Kauflandu na pewno będę też próbował zaprosić kogoś z związku zawodowego, który powstał w game devie w tym roku w Polsce. No bo to też jest coś nowego i ciekawego, o ile związki w innych branżach no, zdarzały się do tej pory już dawno, no tak związek zawodowy w game devie w Polsce jest czymś nowym. No a przy okazji jestem wielkim fanem giereczek, no nie, więc zawsze chętnie pogadam z kimś, kto jest zaangażowany w ten proceder, no ale dość tego zapowiadania, bo ja tak zapowiadam, że będą goście po nowym roku, będą. Może będą, a może nie będą. Na razie to są tylko moje czcze słowa i czcze obietnice. Może nikt nie będzie chciał gadać z opiniotwórczym programem o charakterze egalitarnym Gilotyna. Pewnie tak nie będzie, ale nie możemy tego wykluczyć. Dość obiecywania, dość pustych obietnic, słuchajcie, nie róbmy polityki, lepmy pierogi, trzymajmy kciuki za strajk w Kauflandzie. Bój to będzie ostatni, krwawy skończy się trud, gdy związek nasz bratni ogarnie ludzki lud. A może by tak jakaś gilotynowa, piracka częstotliwość radiowa, co by w radyjku na zakładzie leciała w tle. To jest ciekawe. Zawsze chciałem być piratem. Arr. Ale nie wiem, czy to nie jest przerost formy nad treścią, czy nie można tego samego zrobić jakoś internetowo, no nie? Dobrze, słuchajcie, powiedziałem najważniejszą rzecz na dzisiejszy poranek. To była najważniejsza rzecz, naprawdę, to była najważniejsza rzecz, którą miałem do powiedzenia. Strajk w Kauflandzie, trzymajcie kciuki za strajk w Kauflandzie. Nawet powiem wam, o której jutro jest ten strajk w Kauflandzie w całej Polsce. Otóż jest on jutro od 12 do 14, trwa 2 godziny, no bo jest to strajk ostrzegawczy, tak? Więc oni tutaj na swoim Facebooku, na evencie zorganizowanym przez właśnie OPZZ, Konfederacja Pracy w Kauflandzie, piszą, że przebieg mediacji w dniu 7 grudnia oraz prezentowane przez spółkę Kaufland stanowisko wokół postulatów, które zgłosiliśmy w ramach procedury sporu zbiorowego jest tego rodzaju, że organizacja związkowa uznała przeprowadzenie strajku ostrzegawczego za uzasadnione i konieczne. Dlatego ważne jest, żeby w strajku wzięli udział wszyscy pracownicy marketów i magazynów Kaufland w Polsce. Razem jesteśmy silni. Pierwszy strajk pracowników handlu w Polsce. O proszę, to ciekawe. Czy to pierwszy strajk pracowników handlu w Polsce? Na pewno? Czy to jest możliwe w ogóle? Przecież były strajki w Amazonie, no ale pracownicy w Amazonie to nie są pracownicy handlu, no nie? W sensie pracownik magazynowy to jest troszeczkę coś innego niż pracownik handlu, chyba tak to rozumiem.
Łapy kurna mówi Aro, dokładnie, łapy w górę, słuchajcie, łapy w górę, a my zobaczymy co na czeciku. Jak tam opinia o Fejferze z Malą urósł pozytyw. Wiesz co, no tak jak mówiłem, to nie jest kwestia opinii o Fejferze. Opinia o Fejferze jest taka, że jest publicystą ekonomicznym, który jest zwykle lewicowym publicystą ekonomicznym, trochę skręcającym w lipkowskie tony, ale publicysta ekonomiczny piszący recenzję serialu komediowego, no to już nawet nie brzmi dobrze, no nie? Publicysta ekonomiczny piszący recenzję serialu komediowego. Czy to się może skończyć inaczej niż smutnym pierdoleniem? Może, ale w tym wypadku nie skończyło się. Belial, dobrze, że przypominasz o łapkach, bo ciągle zapominam. Łapki w górę klikajcie. Dobra robota, panie Obajtek. Słuchajcie, niech komentarz na dzisiaj pod filmikiem będzie o treści. O treści. Wspieram strajk w Kauflandzie. Awatar DM. Jako marksista jestem przeciwko czepianiu się wypław pracowników, gdy powinniśmy czepiać się kapitalistów. Ja myślę, że to nie jest w ogóle miara, którą da się przykładać do prezenterów telewizyjnych. To nie są pracownicy, no nie? Jeśli będziesz szukał solidarności w społeczeństwie na gruncie tym, że większość z nas to pracownicy, no to raczej do prezenterów wiadomości nie dotrzesz z takim przekazem, no nie? Raczej ta solidarność społeczna będzie czymś, co będą mieli głęboko w piździe. Roller. I tak każdy z nas to Jerry. Który to był Jerry? Jak się nazywał ten ziomeczek? Bowdy jest zajebisty. Bowdy, którego nie znosiłem przez większość serialu, a pod koniec polubiłem. Mimo że on tam nie ma jakiegoś takiego wielkiego redemption arku, nie ma jakiegoś takiego wielkiego, jakiejś takiej wielkiej przemiany, no nie? Ale Bowdy, kurwa Bowdy. Słuchajcie, ziomek, który ma gardzę przygłupami w niku, pisze, dla mnie ten kanał to jeden wielki bełkot, z którego nic nie wynika, strata czasu. Rozumiem. I rozumiem też, że właśnie dlatego, po tym jak się wczoraj wyciszyłem, dzisiaj tutaj wróciłeś. To jest interesujące, że ludzie, którzy nie chcą czegoś robić, nie podoba im się coś, to jednak pchają się w to. Dokładnie tak, jak każdy Polak homofob w internecie, który fantazjuje o aktach seksualnych męskich, no nie? Tak bardzo tego nienawidzi, że się w to pcha i non-stop o tym wspomina. Opinia o Fejferze, marksista. Właśnie, to skoro już jesteśmy na bieżąco z kolegą gardzącym przygłupami, to czy ja umiem coś z tym zrobić, czy ja to zgubiłem? Aha, otworzyłem sobie wczorajszy brawo Wojtek, kurwa, brawo, otworzyłem sobie wczorajszy czat na YouTubie i próbuję reagować na bieżąco na dzisiejszy. Świetna robota, panie Obajtek. Co ja robię? Wyimaginowanego przyjaciela. Dobrze. Gdy związek nasz bratni ogarnie ludzki tu. Patryk Oczadły, mocno spóźniony, przepraszam, siadam w pierwszym rzędzie, zapraszam. Zapraszam, mamy cały czas, mamy wolne miejsca. Dobra, aha,
Każdy z nas to Jerry, tak, na tym skończyłem. I nie wiem, o jakiego Jerry'ego chodzi, ale widziałem, że tam później zostało to napisane i ja zaraz się do tego doskroluję. Tylko czy dziennikarze TVP są pracownikami czy funkcjonariuszami, aczkolwiek tak, najpierw je po prezesach. Kapi. Rick Sanchez jest bardzo zabawny, zwłaszcza gdy zmienia się w ogórka poddanego procesowi kiszenia. Ja w ogóle uważam, że Rick Sanchez jest bardzo zabawny, natomiast no z jakiegoś powodu, i to też jest bardzo schematyczne, ludzie biorą go sobie za role model, nie wiem dlaczego. Znaczy no wiem dlaczego, bo wiem jak to działa, ale nie potrafię tego zrozumieć na poziomie takim ludzkim, no nie? W sensie, no to jest bardzo częsty schemat z tymi wszystkimi postaciami, które są chamskie i niefajne, ale są inteligentne, więc cała masa chłopów zaczyna ich naśladować. Siema Reptylian, czy to w jakichś internetowych dyskusjach, które stanowią dla nich pole do odgrywania swojej postaci, którą są zafascynowani, czy co jeszcze gorsze w życiu offline. Gosia Książek, o jakich posłów Schrödingera chodzi? Marysia, a propos Rick and Morty, to wygrałem konkurs w pracy i wygrałem Monopoly z Rick and Morty. Szkoda tylko, że Monopoly. Arturo D. Wspaniała scena z drugiego sezonu, jak Bank i Lester przesłuchują gości, co nie mówią po angielsku. Matko jedyna, no, to prawda. Kapi, na pewno bardziej zabawny od Hołowni, który wycofuje się ze zdjęć z uchodźcami. Wycofuje się? Bo ja widziałem tylko, że jacyś prawicowcy i ojczą, że Hołownia usunął zdjęcia z uchodźcami ze swojego profilu, tylko że tych zdjęć nigdy nie było na jego profilu. To były zdjęcia na profilu Fundacji Ocalenie, więc inba o to, że Hołownia się z czegoś wycofuje, jest tutaj akurat dęta. Siema Dźwiedziu Dziadzio, chyba się z tobą nie witałem. Avatar DM, kiedyś lubiłem The Wire, a teraz myślę, czy to nie ocieplanie wizerunku funkcjonariuszy reżimu. Moim zdaniem w ogóle nie. Zwłaszcza, że policja jako instytucja tam jest pokazana głównie ze złej strony. Takiej biurokratyczno-polityczno-cynicznej. Czy ociepla funkcjonariuszy, czy ociepla poszczególnych funkcjonariuszy? Też myślę, że nie, bo tam nikt nie jest postacią jednoznacznie pozytywną, no nie? Może poza... Nie, no Lester też nie. Lester jest idealistą, który też ma swoje za uszami i będąc tym idealistą też przekracza jakieś uprawnienia w pewnym momencie, no nie? I to też nie jest jednoznacznie dobre. No. Więc myślę, że nie jest to ocieplanie wizerunku, absolutnie. Raczej pokazywanie tego, raczej The Wire jest dla mnie pokazywaniem tego, że system, nie tylko tam, no ale na przykładzie tego Baltimore, ale to możesz sobie odnieść do Polski, czy do kurwa czegokolwiek. Siema Mondrian. Zapraszam. Że system wygląda tak, że w którą stronę byś nie zrobił, to i tak kurwa jesteś jak bohater greckiej tragedii. Zawsze coś pójdzie nie tak. Chcesz dobrze, zawsze coś się zestra. Bo system jest skorumpowany, w sensie corrupted, zepsuty, nie tylko skorumpowany i nic nie da zrobić, no nie? Nic nie da zrobić. The Wire to takie ocieplanie wizerunku policji jak Disco Elysium, mówi Nomada Staff. No właśnie, trochę tak. Dla mnie The Wire to jest przede wszystkim serial pokazujący bezradność. Biurokrację i systemową bezradność. I to jakiś taki bezsens. Dosłownie jak się kończy sezon The Wire, którykolwiek, to jest takie poczucie, kurwa, nic nie ma sensu. Nie ma sensu robić czegokolwiek. Nie ma sensu robić czegokolwiek, bo i tak coś pójdzie źle, no nie? Łukasz mówi, kanał Skipintra ma serię o propagandzie i jest odcinek o The Wire, ale jeszcze nie dotarłem. Na pewno można się dopatrzeć w The Wire propagandy, no nie? No bo są postacie, które da się lubić. Daniels, właśnie Lester, to chyba są takie postacie, które najłatwiej jest polubić, przynajmniej mi, no ale to też nie jest tak, że one są idealne. Jeden się podkłada systemowi i gra na jego zasadach zamiast być idealistą, a drugi z kolei jest idealistą i przekracza granice idąc w tym, no nie?
I zobaczcie, to są dwie skomplikowane postacie, o których można mówić, że są takie albo śmakie, a to nawet nie są główni bohaterowie, nawet nie są pierwszoplanowi bohaterowie tego serialu. Zresztą tam nie ma głównych bohaterów tak naprawdę, no nie? Nie warto było, kurwa, nie warto było robić nic The Wire. No dokładnie, dokładnie. Ktoś mi kiedyś powiedział, jak miałem postać, za którą nie przepadałem, to był Carver, jeden z tych dwóch takich policjantów młodszych w pierwszym sezonie, no nie? Gdzie był ten Białas i ten nie Białas, trudno powiedzieć, czy to był bardziej Latynos, no Carver. I oni mnie strasznie wkurwiali i ktoś mi powiedział później, że jeden z nich dostaje później Redemption Arc, ale ja już wiedziałem, jakiego rodzaju to będzie Redemption Arc i faktycznie to był taki Redemption Arc, po którym masz ochotę pójść i kurwa... Dla mnie to nie był Redemption Arc. To był taki kurwa Redemption Arc, jakiego spodziewałbym się po The Wire. Taki kurwa, o nie, biedny chłop. Taki Redemption Arc, że najwyżej ci chłopa szkoda. Bo jakoś empatyzujesz z tym, co może siedzieć w jego głowie po takim Redemption Arcu, no nie. Jakby, jak słyszysz Redemption Arc i masz w głowie jakąś tam popkulturę, to myślisz sobie, okej, będzie spoko. A jak słyszysz, że ktoś dostaje Redemption Arc w The Wire, to myślisz sobie, o nie, o nie, o nie, o nie. Kapi plus trochę Ameryczka vibe, w sensie system przemocy państwowej w USA jest inny niż na zachodzie Europy, inny niż na wschodzie Europy. Jo, zgadzam się. Potem w drugim sezonie Polaczki pokazujące kutasy w barach, swojsko, to prawda, to prawda. Jak sobie postawiłem tego nowego Linuxa na laptopku, to mam na tapecie Franka Sobotkę. Kapi, żubr, przypomnę, że wszystko... Aha, w ADD-czku zostało wszystko opisane. Miszka, Misty Pop mówi to samo o spoilerach co ty. Ja nie wiem, czy ja częściowo w ogóle swojej opinii o spoilerach nie bazuję na Misty Popie, bo mogłem to usłyszeć u niego. Radimira Lewakow, pamiętam, że jak był spektakl Henryk Garncarz, to J.K. Rowling, by nie spoilerować spektaklu ludziom, którzy nie poszli jeszcze, a potem wyszło, że nie chciała, bo wyszłoby jak słabe to było. Bartkam, kuźwa, jutro na zakupy do Kauflanda jadę, to nie polecam między 12 a 14. Chyba że na przykład chcesz tam wesprzeć strajk, jeśli będzie się odbywał w tym Kauflandzie również, to wtedy polecam jak najbardziej między 12 a 14. Czarny. Chciałbym wam wyznać, że YouTube nagle wyskoczył mi z gilotyną na głównej i po 10 minutach zostałem do dziś. Super, to jest bardzo dobra wiadomość i dziękuję ci za nią, Czarny, bo ja się zastanawiam zawsze, jak traktują mnie, ten kanał, algorytmy. Bo ja się nie znam na algorytmach i nie wiem, pewnie gdzieś da się tego dowiedzieć, jak to teraz działa, ale po pierwsze, czasem mi się wydaje na przykład, że być może nazwa kanału jest nie algorytm friendly. Innym razem, na przykład tam takie rozkminy. Ostatnio oglądałem jakiegoś streamera, który opowiadał mniej więcej, jak kiedyś streamował na YouTubie, teraz na Twitchu i mówił, że kiedyś. I to jest typ, który streamuje gry i streamuje codziennie, i streamuje w chuj, no nie? I opowiadał, że kiedyś streamował głównie na YouTubie i że było tak, że jak robisz przerwę w streamach na dzień, na dwa, to później przez kolejny tydzień ty nadrabiasz tę przerwę, jeśli chodzi o twoje zasięgi, no nie? No a ja streamuję tylko od poniedziałku do piątku. Nie wiem, jaki to ma wpływ na zasięgi. Mam teraz stres, że jak wrzucę film na kanał, to Marysia, widzę twojego super czata, dziękuję. I znikasz pracować, powodzenia. To ja dziękuję za obecność, dziękuję. I mam stres, słuchajcie, że jak teraz wrzucę filmik, po tym jak zająłem się w ostatnich 3 tygodniach streamowaniem, to już algorytmy potraktują ten filmik inaczej i zrobi mniej zasięgów niż robiły poprzednie filmiki. A i tak to nie były jakieś zasięgi nigdy, wiecie, jakieś wielkie, no nie? Słuchajcie, w ostateczności mogę też
pójść w taktykę, strategię oblężonej twierdzy i mówić, że próbują nas uciszać, że establishment nas ucisza i że tutaj mówimy prawdę i że płaccie na niezależne media, na Patronite Gilotyna i Patreon.com Gilotyna i że i że establishment nas ucisza i że zasięgi mam ucinane przez wiadomo kogo, przez kogoś na górze, bo mówimy tutaj niewygodne rzeczy. Także dziękuję Czarny za informację, że algorytmy jakoś tam działają. Chyba od Ciebie, Czarny kontynuuje, chyba od Ciebie poznałem myśleć głębiej oraz resztę cudownego grona. Dzięki za Twoją robotę. Rzuciłbym grosze, ale to jak dostanę robotę, obecnie odwdzięczam się promując swoje materiały w Twoim kręgu znajomków. Dziękuję i to jest bardzo ważne i cenne dla mnie osobiście. Dziękuję, autentycznie dziękuję za zostanie, za obecność i za pokazywanie gilotynowego shitu innym ludziom. Dźwiedziu dziadzio z tym establishmentem uciszającym lewaków to akurat prawda? No tak, no jakby zgadzam się, że w jakimś stopniu tak, ale wiesz, no nie chciałbym raczej się na tym skupiać i skupiać się na opowiadaniu o tym, że okoliczności są przeciwko mnie i dlatego nie dobiłem jeszcze do 5000 subów. Nie dobiliśmy, tak się powinno mówić. Nie dobiliśmy jeszcze na kanale do 5000, do zasranych 5000 subów. Krzysztof Wójczak, OPZZ International to byłby ciężki hardcore. To byłby już komunizm literalnie. O, widzę, że jesteśmy na czacie, w sensie ja w nadrabianiu czata jestem dopiero na etapie przysłów z dupą. Roller, mów do dupy, to cię ostra. Matchm przypomniał, że mało łapek w górę jak na 100 osób. Kolejne przysłowie, wyżej stra niż dupę ma. Ujawniamy matki w Kauflandzie. Mów do słupa, słup jak dupa. Międzynarodowa, a międzyzakładowa to samo. W anarchokapitalizmie rządzonym przez państwa firmy, mówi Dispodete. Trochę tak. O, Bartkam donosi, że u niego w Kauflandzie braki w zatrudnieniu, więc niech tak postępują. To dobrze, bo to znaczy, że no te strajki mają większą szansę na powodzenie. Z pustej dupy i Salomon nie nasra. Dorota Woźniak siema, chociaż chyba już się witaliśmy, bo czytam czaty w dwóch tempach, no nie? W jednym oknie mam czat na bieżąco, a w drugim oknie mam czat nie na bieżąco, w którym nadrabiam to, co przegapiłem. Pojebane. Radimira Lewakow, nie mogę się doczekać, aż się okaże, że kapitalizm nie ma komu sprzedawać swoich produktów, ale produkcji nie ograniczą. Nie wiem, czy to już się trochę nie dzieje. Czekajcie, muszę zaopatrzyć się w wodę. Michał Tomasik, cholera, mnie też poznałeś z myśleć głębiej, czerwonymi, potem wstąpiłem do czerwonych. Wow, jesteś influencerem w my life. Wow. No to niezłe jajca. Miło mi to słyszeć, czytać. Czy w gilotynie działają związki zawodowe? Tak. Producent kontentu silnie zwalcza wyzyskiwacza prezesa, czy terapia działa? Marcin Gajda. W mojej firmie związki zawodowe są nie wprost, ale zakazane. Nie powiem ci, gdzie robię, bo się boję, że mnie namierzą i zwolnią. Spróbujcie się uzwiązkowić, nie żebym namawiał do czegoś, no nie? Bo jakby, tak jak mówisz, nie są wprost zakazane, więc zakładam, że nie są formalnie zakazane, więc nie da się zakazać związku zawodowego. Najwyżej jak się dowiedzą, że zakładacie związek zawodowy, to was wyjebią, ale no każdy sąd będzie po waszej stronie, będzie to wymagało oczywiście wysiłku i dyskomfortu, więc też to nie jest tak, że namawiam, no nie, to nie jest tak, że namawiam ludzi do przekraczania granic swojego komfortu, no bo nie staram się raczej tego nie robić.
Radimira, a może ty, Żuberku, chcesz pograć w Distrust? Nie wiem, co to jest Distrust, ale zakładam, że to jest to, co mi wysłałaś na fejsiku. Obiecuję Radimira Lewakow, że ja nadrobię te wiadomości i rzeczy, które mi wysyłałaś teraz w weekend. Teraz w weekend je nadrobię. Obiecuję. A ja rzadko coś obiecuję. Siema Kimer. Siema Kimer. Aro mówi łapy kurna. Ja też mówię łapy kurna. Jerry to ten ćmok, co wszyscy go wyśmiewali. A, Przybylewski. Przybylewski to był? Jerry Przybylewski? On miał dopiero Redemption Arc. W sensie... Tak? Jerry? To był Jerry Przybylewski? Kurwa, muszę zobaczyć. The Wire Jerry. Dlaczego mi Marlow pokazuje? Był Jerry przez G. Coś kręcicie z tym Jerrym. Coś kręcicie z tym Jerrym. Dobra, nieważne, nieważne. Avatar DM, to samo mógłbyś mówić o programistach, że Solidarność klasową będą mieć w dupie czy innej arystokracji proletariatu. Tak, z tym, że jeśli chodzi o prowadzących TVP, to im jest bliżej do celebrytów niż do pracowników, no nie? To są celebryci, to są celebryci na kontraktach. Patryk Oczadły, mocno spóźniony w pierwszym rzędzie. Zapraszam. Juki, witam serdecznie. Dzień dobry, Juki. Krzysztof Wójczek, brat bliźniak bez wąsacza. Mam wrażenie, że tego brata bliźniaka to robiłem sobie już z godzinę temu. Kurwa, zabawę se chłop znalazł, co? Ciekawy jest sezon z Polakami. Zajebisty jest sezon z Polakami. Sam konflikt między szefem policji a dokerami fajnie pokazuje Polonię, to prawda. KC Pru, jak tylko skończę fajkę, pewnie już skończyłeś dawno, bo jestem znowu do tyłu z czatem. Chester, przepraszam za spóźnienie, siema Chester. Siema Reptylian. Dźwiedziu Dziadzio, czy trzeba było kasować osobę gardzę przygłupami? Najlepszy self-own miesiąca. To samo z Dr. House'em. No właśnie, to samo z Dr. House'em, co z Rickiem Sanchezem, no nie? Daje ludziom postać, która jest jebanym chamidłem, ale byciem tym jebanym chamidłem wygrywa, to ludzie zamiast się wkurwić na to, że ta postać jest jebanym hamidłem i wygrywa, to zaczynają do niego simpować. Ja pierdolę, co jest z nimi nie tak? W ostatnim sezonie Rick przechodzi przemianę, terapia, radzenie sobie z przeszłością itp. I zajebiście, ale to pewnie psuje bycie role modelem dla chłopów. Pytanie, który jest ostatni sezon? Ja nie wiem, ile oglądałem Ricków Mortich. Rick to tragiczna postać, jak Dr. House. Można tylko współczuć, nie inspirować się. Tu zgoda, współczuć jak najbardziej można. Dispodete, codziennie słucham międzynarodówki w 3 wykonaniach. Gawkowskiego, Kazika i Świata według kiepskich. Teraz będę musiał dodać twoje wykonanie do rotacji. Jeszcze weź sobie dodaj, wiesz co? Ja kiedyś miałem taką playlistę, na której miałem dwie piosenki. Jedna to była międzynarodówka Kazika i zawsze mnie cieszyło to, że Kazik jest antykomunistą i śpiewa to ironicznie, ale jednocześnie jak śpiewasz coś ironicznie, to nadal to śpiewasz, więc jebać Kazika, ale słuchać międzynarodówki Kazika. Aczkolwiek niekoniecznie legalnie, nie żebym do czegoś namawiał. A druga piosenka na tej playliście to było Bella Ciao w wykonaniu Michała Bajora.
Gosia Książek, posłowie Schrödinger. A, no tak, Wąsik i Kamiński, masz rację, Gosia. Dzisiaj widziałem rano, albo wczoraj wieczorem to widziałem, że odmawiają przyjęcia kwitów o wygaszeniu ich mandatów. I wiecie, co jest śmieszne? Śmieszne jest to, że wydaje mi się na podstawie tego filmu, że oni, czyli PiS generalnie, nie tylko PiS i Wąsik, Kamiński i Wąsik w kwestii swoich wyroków i wygaszenia mandatów, plus Bela Ciao w wykonaniu Bajora na streamie, zaraz dam. Jeśli stream nie spadnie przez jakieś prawa autorskie, to trudno. Łukasz, a tak bez śmiechu to lubię Bela Ciao w wersji Gorana z kapelą, też kojarzę. Jeszcze lubię Toma Waitsa, które jest zupełnie inne wykonanie. I takiego hiszpańskiego skapankowego zespołu. Dobrze, ale zaraz, słuchajcie, na koniec puścimy sobie Michała Bajora, Bela Ciao. Chcę dokończyć wątek, jest trudno, ale spróbuję to zrobić. Wąsik Kamiński w kontekście swojego wyroku i cały PiS w kontekście TVP wygląda na to, że nadal idą w zaparte, mimo że chyba już nie bronią Polskiej Agencji Prasowej osobiście, fizycznie, ale idą w zaparte i idą w to, że my mamy rację i to jest prawda, prawdziwa prawda. I słuchajcie, nie SKP, na pewno nie SKP Roller. To był jakiś inny zespół, a może on nie był hiszpański. Nieważne, ja nie o tym. Jeden wątek, Wojtek, wujek Wątek. Tomasz Jaworski, siema. Ksin, to prawda, że Kazik się źle zestarzał. Siema, Michał Zieliński. Idą w zaparte i słuchajcie, ja myślę, że coraz mniej ludzi będzie jakby po ich stronie, tak w społeczeństwie, no nie? Bo no nie ma jakiegoś zapału dostania po stronie TVP i trochę smutne jest to, że nie mówimy o tym w kontekście tego, co na ile jest umocowane prawnie, tylko na ile ma społeczne poparcie, no bo to jest taka w zasadzie wojna na przemoc, kto zbierze więcej ludzi. Natomiast no wydaje się, że to poparcie tej radykalnej opozycji PiS-u nie jest w narodzie jakieś wielkie, w społeczeństwie. I mam nadzieję, że oni będą szli w to twardo, nawet bez tego poparcia i będą po prostu osuwali się w odmęty, schowka na szczotki, co sprawi tak naprawdę, że będą partią marginalną, coraz bardziej marginalizowaną. Kapi, ja mam z policjantami relacje bardzo to skomplikowane. Ja też mam bardzo skomplikowane relacje z policjantami. Johannes Bols Morawiecki zrobił recenzję 1670. Może zobaczymy, ale to już chyba nie dzisiaj, bo powiem wam, że dzisiaj przez to, że jestem trochę zaspałem dzisiaj i znowu nie zdążyłem zaopatrzyć się w posiłek przed streamem i będę musiał go zjeść po streamie, więc myślę, że powoli będziemy zbliżali się do końca streamowania w tym roku, słuchajcie. A ja będę zbliżał się powoli do zjedzenia czegoś. Miszka, w ogóle to ostatnio dowiedziałem się, że gra Monopoly powstała, aby obnażyć, że system sprzyja landlordom. Nie wie ktoś, czy jest jakaś współczesna lewicowa gra planszowa. Nie wiem, ale najlepsze jest to, że te osoba, i to była kobieta, która zrobiła to pierwsze Monopoly, obnażając, że system sprzyja landlordom, obnażając wady systemu kapitalistycznego. Najśmieszniejsze w tym wszystkim, że to nie była nawet żadna lewicowa działaczka, czy lewicowo zdeklarowana osoba. Raczej była ona liberalna, taka mainstreamowo-liberalna jak na tamte czasy i po prostu pokazywała pewne zjawisko z jakiejś takiej obiektywnej perspektywy. Wtedy jeszcze nie było, wiecie, podziału, co jest lewicowe, czy nielewicowe. Ale tak, no, na pewno nie była to osoba jakaś mocno czerwono-lewicująca, no nie? Radimir pyta, czy oglądałem nową Akademię Pana Kleksa? Nie, i jakoś powiem Ci, że nie jestem napalony zupełnie na to i jest mi chyba to obojętne zupełnie.
Myślę, że to jest taki film, który pewnie jeśli będę miał okazję i sam mi się napatoczy pod oczy i palce, to obejrzę, ale nie mam z tym problemu. Znaczy nie mam z tym żadnego związku emocjonalnego. Arturo D. Rozumiem, że to o The Wire. Szczególnie w pierwszych sezonach pod koniec była wielka akcja, że łapią przestępców i koniec operacji, ale zaraz potem ogarniasz, że to na nic, bo ta ośmiornica sięga za daleko. Tak, chyba tak. Tak, że masz takie poczucie, że właśnie kończy się wątek, że dobrzy wygrywają ze złymi, no nie? A potem się okazuje, że jakby nic, jakby nic się nie zmieniło. I właśnie masz takiego McNulty'ego, dla którego właśnie to była historia. Ja jestem McNulty, ja chcę złapać tego złego bandytę. A tak naprawdę cały świat dookoła mówi, dobra, mam wyjebane w twoje kurwa ambicje, stary. To jest jakaś twoja legenda i twój mit, który sobie tworzysz w głowie. I właśnie wtedy, w tym kontekście Lester mu mówił, że czekamy na te wielkie momenty z życia, a nasze życie dzieje się pomiędzy nimi. Tam chyba chodziło o to, że McNulty zaniedbywał właśnie życie rodzinne na rzecz nie tyle chlania i przygodnego seksu, co na rzecz pracy właśnie konkretnie. Bajas dzisiaj spóźniony, tylko na chwilę lajkę przyszedłem zostawić. Dziękuję. Avalon sfałszowali i wygrali. Slavonitras się wygadał. Osoby z zaświadczeniem mogły wielokrotnie głosować poza swoim lokalem wyborczym, tak zwana turystyka wyborcza oraz wysoka frekwencja. Czy to jakieś potwierdzone info, czy to jakieś niepotwierdzone info? Kirej proponuje piątkowe rozkminy popkulturowe, natomiast na przykład wyższość socjalistycznego Star Treka nad szlacheckim Star Wars. I widzisz, i tu mamy problem, bo czekajcie, bo tutaj tylko przeczytam Avatar DM. Gra Monopoly została wymyślona przez Elizabeth Maggie. Była ona zwolenniczką george'izmu, filozofii politycznej promującej równość ekonomiczną poprzez jednolity podatek od wartości ziemi. No właśnie, ale czy george'izm był wtedy i jest dzisiaj uważany za filozofię podchodzącą pod lewicę, lewicowość? Czy raczej jest czymś podobnym z dzisiejszej perspektywy do podatku liniowego? Bo właśnie wydaje mi się, że to, co napisałeś, jakby nie neguje tego, ale że potwierdza to, że nie do końca było to powiedzmy, używając skrótu myślowego, lewackie. Kiraj, co do piątkowych rozkmin popkulturowych, poza tym, że dzisiejsza jest wyjątkowo spontaniczna, myślę, że to spoko pomysł. Natomiast co do rozkmin wyższości nad Star Treka nad Star Wars, ja się nawet jestem w stanie zgodzić, no nie? Że Star Trek jest lepszy, bo jest lewicowy. Star Trek, że Star Wars jest gorsze, bo jest szlacheckie. Powiedziałbym nawet, że Star Warsy możemy uznać za faszystowskie. Za faszystowskie, bo mamy po prostu jednego chłopa i to od niego wszystko zależy, kult jednostki, mamy jednego głównego bohatera. Na tej samej zasadzie możemy uznać Star Warsy za faszystowskie, na jakiej Alan Moore za faszystowski uznaje komiks superbohaterski. Natomiast siema Drakana. Natomiast problem leży w tym, że ja wolę Star Wars od Star Treka. A jeszcze większy problem leży w tym, że ja prawie nie oglądałem Star Treka. Poza jakimiś kinowymi produkcjami z ostatnich lat. Więc no nie mam dobrych wieści, no. Kimmer, nie ma co się przejmować zasięgami, przyrosty są istotne, ale myślę raczej, że w tej skali powiększają się za pomocą udostępniania, a nie dzięki algorytmom. Przychodzi głównie ten, kto wie, że ma przyjść. Nie wiem, czy do końca tak jest. Wiesz, nie wiem, czy do końca tak jest. Myślę, że algorytmy są jednak trochę ważniejsze. Znaczy nie ważniejsze od ludzi, którzy szorują oczywiście. Ludzie, którzy szorują, są ważniejsi. Ale myślę, że algorytmy są ważniejsze niż przedstawiasz tutaj. Myślę, że ludzie łatwo
Chociaż może nie. Ale jestem oświecony, czekajcie. Czy jestem trochę odświecony? Chyba trochę tak. Dobrze, słuchajcie. Jest 9:25. W momencie, kiedy uda mi się nadrobić czata, to lecimy z Bella Ciao. Mam nadzieję, że stream nie spadnie w związku z puszczaniem Bella Ciao. A potem... Czekajcie, a jak to zrobić, żeby puścić Bella Ciao, ale tak, żeby puścić sam dźwięk, a nie puszczać obrazu. Czy macie piosenkę teraz? Czy słychać piosenkę? Słychać piosenkę, czy nie? Słychać. A, dobrze. To potem puścimy się w całości. Słuchajcie, Miszka pyta, a to nie jest tak, że nabija się zasięgi wrzucając klipy i shorty? Bardzo możliwe. I to jest też rzecz, którą muszę się zająć od przyszłego roku. Jest ale cicho, dobrze, to ja tutaj sobie przygłośnię. Więc no tak, muszę się tym zająć. Aczkolwiek, no tak. Będę nagrywał filmiki na... O, Zbychu, dobrze, Zbychu, dobrze, masz moją uwagę. XXC, jebać Januszy, kapitaluchów, złodziei, zgadzam się co do zasady. Reptylian, można jeszcze narzekać na Wiedźmina i Harry'ego Pottera, zgadzam się, aczkolwiek, kurczę, powiem wam, że ja no nie widziałem ostatniego sezonu Wiedźmina, po drugim jeszcze go byłem w stanie bronić. Polański mówi, że nie śpi dobrze, to też masz moją uwagę. Shiv Palpatine pyta, ile mnie jeszcze live'a. No powiem ci, że już jesteśmy na etapie nadrabiania czatu, a potem puszczamy piosenkę i wychodzimy. Jacek, myślę, Żubrze, że jesteś dobrym gateway lewakiem. Twój chłopsko-rozumowy, niepejoratywnie content jest super wstępem dla normików. Doceniam i to chłopsko-rozumowy to jest coś, co ja chcę robić dosłownie, no nie? Też już to tłumaczyłem pewnie na streamach, że lewicowy populizm to jest to, co bym chciał. Marcin Gajda dodaje, że raz związek się zawiązał w jednym z oddziałów, to rozwiązali oddział i za miesiąc otworzyli znów z innymi ludźmi, także tak. Roller, masz więcej ludzi na live niż na Twitterze przez 8 lat prowadzenia konta, czyli trzeba inbić. Bardzo możliwe, że trzeba inbić, to prawda. Przybył. Siema. Co tam, co robisz, co u ciebie, jak dzień, jak noc, jak sny, co tam u ciebie? Słuchaj, mało spałem dzisiaj. Dzięki, że pytasz. Przybyszu. Kim R. Pracownicy TVP to nie celebryci, to sex workerzy. Myślę, że do sex workerów mam większy szacunek niż do pracowników TVP i nie wiem, dlaczego w ogóle miałbym nie mieć szacunku do sex workerów. Z jakiego powodu? Tomasz Jaworski, witam. Chyba też już witałem. Tak, bo tutaj nadrabiamy czacik. Tak, jestem dopiero przy nadrabianiu czacików w postulacie Bartłomieja Sztrusa, żeby dawać Bella Ciao na streamie, więc jest co nadrabiać. Zin 303 narzeka na Kazika i słusznie. Michał Zieliński, dzień dobry, Żubrze, dzień dobry, też już chyba witałem. Dispodeta, ma ktoś polecić jakieś wykonania Warszawianki 1905 po polsku, tylko w git jakości i nie śpiewany przez chór Armii Czerwonej. Chester, jestem z Wrocławia, jakbym miał relację z policją, to bym nie żył, fair point. Rest in peace, Igor.
Tu jesteśmy w grze Monopoly. Georgism łączy elementy lewicowe i prawicowe, koncentrując się na sprawiedliwym podziale dochodów z ziemi, mówi Avatar DM. Pola poleca planszówki. Polecam polecanie planszówek przez pole, gdyż wiem, że jest to wzięta planszówkara. Z planszówek grałem niedawno w Red Outpost Cambridge Edition i się rozczarowałam. Ma komunistyczno-kosmiczną estetykę, ale nie jest szczególnie lewacka. Drakana, siema, też już chyba się witałem, a jak nie to siema. Radimira raczej nie. Georgism to bardziej uregulowanie kwestii własności ziemi. By the way, gra Monopoly została oparta na jakiejś grze rdzennych Amerykanów, ale nie wiem z którego plemienia kraju tribu. Ada Wiśniewska pisze nam tutaj, że Tomasz Wiejski to gruba kurwa i Ada, o ile nie przepadamy za Tomaszem Wiejskim w opiniotwórczym programie egalitarnym Gilotyna, to myślę, że wyzywanie kogoś od grubych kurew raczej nie mieści się w granicach języka, który chcielibyśmy tutaj stosować. I to nie dlatego, że nie chcemy być wulgarni, raczej dlatego, że o seksworku chyba powiedziałem już przed chwilą przy okazji jechania po pracownikach TVP, a jechanie po tuszy też nie jest czymś, co chcielibyśmy tutaj uprawiać. Z Tomaszem Wiejskim jest jak z PiS-em. Jest bardzo dużo rzeczy, do których można się, o które można go posądzać i za które można go publicznie cisnąć i myślę, że nie trzeba uciekać się do tego typu zagrywek. Radimira Lewakow, polecam zacząć od Star Trek przerobiony. No ten sezon akurat znam, słuchaj. Ten sezon akurat znam. Matchm, zaraz mi się kojarzy filmik, jak Grzegorz Braun rozkminiał, czy Joda był Żydem. No. Jesse Gender robi dobre filmy o tym, jak wejść w uniwersum Star Trek i czego się spodziewać. Łukasz pisze, że Star Trekowi łatwo być lewackim. Tak, tutaj zasięgi, tutaj już była puszczana piosenka. Otwórz sektę a la Kolonko i przestań martwić się o zasięgi. Zobacz jak. Słuchajcie, kiedyś kilka lat temu spotykałem się z taką dziewczyną, która miała taką, nie ona miała, ale generalnie była w takiej sytuacji, że jej ojciec, przy okazji, z tego co pamiętam, przedsiębiorca, programista, więc kombo, próbował namówić ją do tego, żeby zbierała fundusze na kampanię Mariusza Maxa Kolonki, prezydencką wtedy. A potem okazało się, że kampania prezydencka nie jest mu do niczego potrzebna, żeby był prezydentem, no nie? Miszka, przydałoby się wrzucić klip z rantem na boczka, bo to ma potencjał wiralowy. No, pomyślę o tym w ten weekend, jak będę trochę wolniejszy. Pomyślę o tym w ten weekend. Roller, z czego finansujesz kawę jako 9:30 robisz stream? Słuchaj, finansuję kawę z Patronite'a, więc chyba powinienem zacząć mówić, a jeżeli nie chcecie wspierać mnie na Patronite, możecie mi postawić kawę albo kubek, żebym nie musiał pić jej z kubka przyjaciela. O, widzę tutaj Zbychu pisze, że zawinęli go na ten sam komisariat co Igora. Na szczęście nic mi nie jest, ale 1,5 roku trzeźwości. Nice, kurwa. Dobrze, Zbychu, dobrze, Zbychu. Będziemy dzisiaj szpącić w takim razie. Składak lista, siema. Lewicowy populizm bardzo propsuje. Roller niż ja na Twitterze, nie ty. A, kumam, dobra. Kim jest Hasan Piker? Shiv Palpatine. Drugi sezon Wiedźmina był przyjemny do końca odcinka z Nivelenem. Wiesz co, Shiv Palpatine? Ja, kurde, za szybko obejrzałem drugi sezon Wiedźmina. Zbingwatchowałem go i nie pamiętam. Poza tym, że wkurwiła ludzi opcja ze śmiercią kolegi Wiedźmina, która moim zdaniem była super. Była super właśnie dlatego, że wkurwiła ludzi
I była super pod czasy, w których żyjemy. Była super po to, żeby mówiło się o serialu. Aczkolwiek, no poza tym też mógłby być lepszy. Problemem seksworku, mówi Avatar DM, tak samo jak celebryctwo jest kapitalizm. W większości to ludzie, którzy robią rzeczy, których nie chcieliby robić z powodu swoich warunków materialnych, ale żeby wytrzymać z tym. I to jest tylko pierwsza część wiadomości. No tak, tylko że właśnie też trzeba brać pod uwagę, że są ludzie, którzy są z tym okej. W sensie ludzie, którzy robią to i chcą to robić, bo zarabiają na tym dobre pieniądze. Właśnie, monolity, Shiv Palpatine, monolity. Więc myślę, że inbound sex work to jest zła rzecz, jeśli chodzi o streamowanie o 9:30, kiedy jestem głodny. Myślę, że nie jestem dziś gotowy fizjologicznie na wyjaśnianie inbound sex work. Poza tym wyjaśnianie, komu miałbym ją wyjaśniać? Ja nie jestem od wyjaśniania inbound sex work. Mógłbym wyjaśnić ją samemu sobie. Nie wiem, czy potrafię. Na pewno nie dzisiaj. Na pewno nie dzisiaj. Aczkolwiek wracając do Wiedźmina, do rzeczy, na które jestem gotowy. Po pierwszym sezonie Wiedźmina byłem na tak. Tutaj Avatar DM kontynuuje. Ale żeby wytrzymać z tym, wmawiają sobie i innym, że jest git. Nie potępiam seksworku ani celebryctwa ogólnie, ale ich funkcjonowanie w kapitalizmie. Ale widzisz, nie możemy powiedzieć, że ktoś sobie coś wmawia. Ja wiem, że Polacy kochają, kiedy starają się do ryja i Polacy nie wiedzą, co jest dla nich dobre i Polacy chcą podwyższania podatków i ufają Szymonowi Hołowni, ale jeśli ktoś pracuje w seksworku i mówi, że chce to robić i lubi to robić i zarabia na tym dobry pitos, jest z tym okej i chce praw pracowniczych, to myślę, że nie jest dobrym pomysłem wmawianie tej osobie, że nie wie, co jest dla niej dobre. Myślę, że powinna mieć prawo wykonywać tę pracę na swoich warunkach, no nie? I tyle. A że są też osoby, które faktycznie wykonują to wbrew swojej woli, no to jest zupełnie inny problem. I to, że być może, nie mówię, że tak jest, ale że możemy dyskutować o tym, czy celebryctwo oparte na seksworku jest okej, czy nie jest okej, no to jest temat do dyskusji, no nie? To jest temat do dyskusji, to jest temat, o którym akurat myślę, że można rozmawiać, ale nie tak, jak robi ten śpiewak, który spłyca bardzo tę dyskusję. On wychodzi z... Hasan, jeden z najbardziej popularnych streamerów na Twitchu, dobra, to wiem. Bo myślę, że Jan Śpiewak wychodzi z całkiem sensownych pozycji do dyskusji w ogóle. Nie mówię, że ma rację albo nie ma, bo nie ma z reguły. Tylko właśnie wychodzi z sensownych pozycji, że możemy dyskutować o seksworku i seksualności w kapitalizmie i o tym, jak to jest opowiadane i spoko. No natomiast bardzo szybko, jak Jan Śpiewak zaczyna z tych swoich pozycji wychodzić, to bardzo szybko wychodzi z niego po prostu mizoginia. I w momencie, kiedy wychodzi z dobrych pozycji, to robi jeden krok do przodu i po chwili przypierdala się do Jan Kleosi, bo powiększyła sobie cycki. A Jan Śpiewak nie zgadza się na to, żeby Jan Kleosia powiększyła sobie cycki. No kurwa mać. Tarek, czy nieposiadanie zdań na temat seksworku anuluje kartę lewaka? Kartę nie, ale jeden z miesięcznych kuponów tracisz. Roller, sekswork spoko, a OnlyFansiary zarabiające miliony. Nie można mieć do nich pretensji, tylko do simpów płacących im. No właśnie, to są osoby pracujące na swoich warunkach i okej. I nie jesteśmy od tego, żeby mówić im, że nie wiedzą, co jest dla nich dobre. Myślę, że raczej jeśli OnlyFansiara zarabia miliony, raczej nie powie, że jest to dla niej niedobre. No nie? XXC mówi, w Polsce prędzej powstanie związek zawodowy alfonsów niż ludzi tę pracę wykonujących. Tak, ale to jest bardziej dużo bardziej systemowe i szersze zagadnienie, no nie? O seksie, seksualności, patriarchacie jako takim, o rynku pracy też w ogóle. I też nie chcę tutaj wychodzić, opowiadać założenia, że sekswork to praca jak każda inna, chociaż to jest praca jak każda inna w pewnym sensie i dlatego należałoby ją uregulować tak, żeby osoby się nią zajmujące miały trochę bardziej cywilizowane warunki. Ale tak jak mówiłem, wyjaśnianie inbound sekswork nie jest czymś, co chcę robić o 9:40 przed śniadaniem. Muszę lecieć do korpo zapierdolo, mówi Matt, dzięki wszystkim dobrego humorku w nowym roku. Również życzę
tego samego. Sheev Palpatine właśnie wyjechał, mój wujek, który przyjechał na święta, pojebane, to już nie przyjdzie, bo już nie przyjedzie raczej na święta, bo woli bronić PiS-u tak fanatycznie, że reszta rodziny już ma go dość. Czarny, kurde, wysrałem z ciebie myśl na temat pokolenia PRL, którą musiałbym podzielić na jakieś 5 wiadomości, bo limit do 200 znaków, jak żyć. Polecam podzielić się nią na gilotynowym Discordzie. Zbychu mnie nawet zawinęli na ten sam komisariat, to czytałem. Diabelskie wersety, dzień dobry, przy pana, co tu się dzieje, bo te poranki to dla mnie środek nocy. Słuchaj, diabeł, co dzieje się tutaj w tym momencie? To mogę ci powiedzieć tyle, że próbuję nadrobić czata. Obskoczyło mnie lewactwo czatujące, ja próbuję nadrobić, dojść do tego. Nie zdążyłem się zjeść śniadania przed porankiem, więc jest to dla mnie już coraz bardziej cierpię, po prostu coraz bardziej cierpię. A jak nadrobimy czata, to puścimy sobie lewicowy hymn, a ja pójdę coś zjeść do kuchni. A tak ogólnie to opowiadamy o strajkach, związkach zawodowych, o seksworku, jak słyszysz. O seksworku to raczej nie opowiadamy, o seksworku to raczej próbujemy sobie tutaj opowiadać, ale to nie jest temat na dzisiaj. Nie mówię, że to nie jest temat w ogóle. Mówię, że nie jest to temat na dzisiaj, bo jestem głodny zwyczajnie. Widzę, że nie tylko ode mnie Czarny dostał polecenie i postulat napisania na gilotynowym Discordzie. Dora Diamant, Kolonko teraz to już orbituje wkoło Marsa. Roller, a propos kubków, papaletka się zawija. Nie wiem, czy to jest papaletka. Avatar DM. Problemem seksworku, tak samo jak celebryctwa, jest kapitalizm. Tak, to już czytałem na bieżąco. Widzicie? Sekswork to jest tak triggerujący temat, że nawet jak próbuję nadrabiać czata w tym podglądzie, który mam do nadrabiania, to zaczynam czytać ten czat, który mam na bieżąco, bo nagle myślę, kurwa, musimy nadrabiać info o seksworku. Tak, Sheev Palpatine, zgadzam się. Właśnie, monolity były z dupy w drugim sezonie Wiedźmina. Ale wątek z chatką na kurzej łapce już był całkiem spoko, moim zdaniem. Sheev Palpatine pierwszy miał potencjał, potem już tylko chujnia. Rozumiem, że to się odnosi do sezonów Wiedźminka. Tadek SLU, czy nieposiadanie zdania na temat seksualku analizuje karty lewaka, to też już było. Diabelskie wersety. Mi się tam Wiedźmin podobał, ale nie chce mi się już oglądać kolejnego sezonu. Mi się nie chciało trzeciego. Chyba przez ten spin-off, którego nie widziałem, ale widziałem, jak został skurwiony przez wszystkich. Widzicie? Jednak niechcący używam tutaj słowa pokrewnego do kurwa jako obelgi. Jak został przez wszystkich zgnojony, ten spin-off zgnojony, to odebrało mi ochotę i na spin-off, i na trzeci sezon. Nie polecam. No właśnie, diabeł, nikt nie poleca, więc został tak jednoznacznie zbesztany, zmieszany z błotem, że odebrał mi ochotę nawet na trzeci sezon Wiedźmina. Ale to, że drugi nie został w mojej pamięci nijak, też chyba się do tego przyczyniło, no nie? Bo po prostu go nie pamiętam. Łukasz, mnie się spinowa dobrze oglądało, takie spoko patrzadło. Możliwe, natomiast mnie zniechęciło najbardziej to, że ten spin-off, tak jak słyszałem w tych wszystkich recenzjach jadących po nim, których być może obejrzałem niepotrzebnie aż tyle, że tam w ogóle jest psuty lore, że jak miałeś tę kreskówkę o Wesemirze i miałeś próbę traw całą pokazaną jako coś takiego, wiesz, jako coś takiego skomplikowanego, trudnego, psującego zdrowie dzieciakom, zabijającego te dzieciaki, to powstanie pierwszego Wiedźmina w tym spin-offie, co miało być głównym tematem tego filmu, było tak, że on nagle chłop się zmienił w Wiedźmina, no nie? Bo jeśli potraktujemy to w kategorii spoko patrzadła o drużynie fantasy robiącej głupie rzeczy, spoko, no nie? Spoko. Ja kiedyś zabierałem się do oglądania Kronik Shannary, no nie? I nawet obejrzałem parę odcinków. Natomiast
tak. Zmienianie lore mnie zniechęciło. Mondren pisze, że sex working powinien być jak narkotyki, legalny, ale powinno być uświadamianie społeczności, żeby można było inaczej żyć, pracować. To zgadzam się co do zasady, tylko oczywiście oczywiście nie dojdziemy nigdy do zgody, co to znaczy lepsze uświadamianie, ponieważ jest to Polska. Tutaj się rzeczy zakazuje i robi się z nich tabu, a nie o nich rozmawia. Bo jeśli tylko o nich rozmawia się w debacie publicznej, to jest grzech i wtedy episkopat polski mówi, że tak nie wolno. Diabelskie wersety, to tak jak z sagą o Wiedźminie. Fajnie czyta się te opowiadania, ale jak wchodzisz w sagę, to jest some deep shit, który nie ma sensu co chwilę. Też miałem trochę takie poczucie, że czytając sagę o Wiedźminie, że zrobienie z tego sagi raczej zrobiło jej gorzej niż lepiej. Reptyl mówi, że triggeruje ludzi, jak coś się źle powie o grze Wiedźmin 3. No ja jestem zdania, że Wiedźmin 3 był spoko na swoje czasy, ale zestarzał się taksę. I wszystkie rzeczy, za które taki Wiedźmin 3 jest chwalony, czyli narracja, opowieść i postaci, moim zdaniem o kilkanaście klas wyżej robi Red Dead Redemption 2, które nawet nie jest RPG-iem. Avatar DM. Uważam, że zdanie robię to, bo lubię jest wiarygodne tylko od osoby, która naprawdę nie potrzebuje tego robić. Widzę, ile wyzyskiwanych pracowników chwali kapitalizm. No tak, ale wiesz, ale pracownicy chwalący kapitalizm po pierwsze często zarabiają mniej niż te osoby, które chwalą sobie ten swój sex work. Nie wiem, myślę, że to nie jest do końca trafna analogia. Osoby chwalące kapitalizm i osoby mówiące pracuję w sex worku, bo lubię. Dobrze, słuchajcie. Właśnie, Bartłomiej Sztrus upomina się u Bajora. Zbliża się godzina 10, czyli przekroczyliśmy już moje minimum, a moje minimum, które sobie założyłem, to 1,5 godziny. I tak, jak pisze diabeł, muszę iść zjeść jakiegoś śniadania, słuchajcie. Marysia Malczewska. A wy dalej tutaj, słuchaj Marysia, temat seksworku to jednak znikam. Właśnie. My też już powoli znikamy, słuchaj Marysia. Posłuchamy sobie piosenki i zawijamy pałę. Diabeł jeszcze dodaje o Wiedźminie. I to jest temat, który mogę uprawiać na głodniaka. To jest temat, który mogę uprawiać na głodniaka. Ostatnio odpaliłem Wiedźmina 3, odbiłem się od sterowania, przeszedłem tę grę 2 razy i teraz już najzwyczajniej w świecie nie umiem w to grać. A narracja dalej spoko, ale znam już tę opowieść. No właśnie, ja mam z Wiedźminem tak, że narracja spoko, ale tylko spoko. A z Red Deadem mam tak, że ja wiem, że ja tam wrócę. Mimo że historia też jest liniowa i też jest spoko. W sensie i też jest jakby główną zaletą tego tytułu, no nie? Jak to jest z gilotynowym lore? Dlaczego żubr nie ukrywa się w kartuzach przed prokuratorem? Radimira. I znowu dzień coraz nudniejszy. Kapie mówi, że Wiedźmin 3 to słaba gra normalizująca przemoc domową oraz mająca kiepską walkę. I Kapie tutaj słusznie zauważa też niejednoznaczność seksworku, że jest to trudna kwestia, bo mówimy o wodzie, który jest inherentnym, trudne słowo na dziś, elementem patriarchatu, ale jest jednocześnie jakąś formą wyzwolenia, więc... Łukasz mówi, że też planuje wrócić do RDR 2, tym razem będzie Artura na totalnego złola grał. A powiedz mi, Łukasz, czy już skończyłeś swoje pierwsze przejście?
Bo myślę, że jeśli skończysz swoje pierwsze przejście, to nie będziesz potem w stanie grać Artura jako Zduola. Ale może się mylę. Może już skończyłeś i chcesz grać Arturem Zduolem. Nie, 4. rozdział gram. No właśnie. No właśnie. Dobrze, słuchajcie, kończymy powoli, bo obawiam się, bo jeszcze niechcący padnie tutaj spoiler o RDR 2, a tego Łukaszowi nie możemy zrobić. Spoilery z The Wire to tam chuj, ale spoilerowanie RDR 2 O, ciosany z kartofla, jak grasz w RDR online na PC-cie, to też polecam gilotynowy serwer. Tam już raz udało nam się złapać na kowbojowanie w online, aczkolwiek ostatnio jak sobie sam włączyłem grę na chwilę, po kilku dniach przerwy, po streamowaniu z ukrywania się w kartuzach, to mi już 2 razy w ciągu pół godziny gra wyjebała do pulpitu, więc kurde, nie wiem, czy nie muszę zrobić instalki. Co zjem na śniadanko? Nie wiem. Rozważam, słuchaj, między tostami a jajkoma jakimiś. Słuchajcie, puszczam piosenkę w tle i... Czy nie jest za cicho? Pewnego ranka, gdy się zbudziłem, o bella ciao, Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Pewnego ranka, gdy się zbudziłem, wróg na granicy naszej stał. hej partyzancie, weź mnie ze sobą. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. O partyzancie, weź mnie ze sobą Nim znajdą mnie wśród stosów ciał. jeśli mam umrzeć. To jak partyzant. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Jeśli mam umrzeć, a to jak partyzant. Ty pogrzeb sprawi, Wisz mi na schwał. znajdziesz Mi miejsce w górach wysoko. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Znajdziesz mi miejsce w górach wysoko. kwiat W drodze będzie stał. by ci co przejdą mogli powiedzieć o bella ciao. Zaśpiewałem kret na mej drodze będzie stał. Dlaczego? To chyba kwestia tej porannej kawy na głodniaka. Skoro prawa już wywalają stream, to strzała i dopracować. Czy prawa wywalają stream? I czy stream został wywalony? Nie, jesteśmy cały czas. Cały czas jesteśmy. Bella ciao, bella Ciao, ciao, ciao. ci co przejdą. Mogli powiedzieć. Życie jak kwiat, ten piękne miał. Ten kwiat należy Do partyzanta. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ten kwiat należy do partyzanta. co życie Swe za wolność dał. Ten kwiat należy do partyzanta. To życie swe za wolność dał. Ten kwiat Należy do partyzanta, co życie swe za wolność dał. Słuchajcie, jeśli nie wypierdoli streama, to może zrobimy z tego tradycję. Bo mamy już taką tradycję, że jebać policję, ale może będziemy śpiewali Bella Ciao, co stream. Co stream. Aż się nauczę na pamięć i nie będę śpiewał o tym, że kret na mej drodze będzie stał. Słuchajcie, dziękuję wam dzisiaj za obecność. Dziękuję za... nie wypierdoli, tylko zdemonetyzuję. Wiesz co? Wiesz co? Ja ostatnio próbowałem tam zaznaczać, że dawać mi reklamy za moje streamy, za odtworzenie moich streamów. I powiem ci, że i tak mam zawsze ograniczone, chyba przez to, że dużo przeklinam. Ale ostatnio zauważyłem, że jeden stream mi klepnęło i że jest odpowiedni dla reklamodawców, więc nie wiem. Nie wiem, czy w ogóle przywiązywać wagę do tego w takim razie. Muszę to przemyśleć. Czy demonetyzacja streamu jest warta tego, żeby śpiewać Michała Bajora i Bella Ciao? Nie wiem. Zobaczymy.
Pamiętajcie o łapkach w górę. Pamiętajcie, żeby napisać w komentarzu pod filmem, że wspieracie strajk w Kauflandzie. I pamiętajcie, żeby nie dać się zajebać. I udanego nowego roku, bo nie zobaczymy się na żywo już w tym roku. Powiedziałem, że nie lubię okazji, ale szczęśliwego nowego roku mogę wam życzyć. Niech będzie lepszy niż ten. No bo progres, trzeba robić progres. Jesteśmy progresywnym kanałem. Kim? Może dlatego, że śpiewasz równo z nim, to algorytm nie mógł słuchać i go nie poznał. Pola, może reklamodawcy nie lubią jak im się jebie kapitalizm, co myślicie? No właśnie, ale pytanie, czy wiesz, czy to jest aż tak wprost? Czy można mówić, czy to działa aż w taki sposób? Czy raczej ważniejsze jest tutaj, że po prostu dużo przeklinamy? Znaczy ja dużo przeklinam. Łapki w górę, to mówiłem. Komentarz, że wspieracie Kaufland, to mówiłem. Szerujcie. Szerujcie. Czemu macie nie szerować, no nie? No i jak możecie, to pomyślcie o wspieraniu na patronite.pl/gilotyna, patreon.com/gilotyna. Polańskie, Bajor musiałby sam się zgłosić, ale YouTube ma to poautomatyzowane. YouTube stary ma, wiesz co ma? Ma to z wytwórcami muzyki, z wytwórniami, z wydawcami i to się dzieje z automatu. Pola mówi, że jesteście kochani, najpiękniejsi, mogę tylko potwierdzić. Szefo, cieszę się, że zobaczyłeś, że mamy czata na ekranie. Czat na ekranie, idę na śniadanie. Do widzenia, nie do jutra. Do zobaczenia po nowym roku. Nie w nowy rok, bo nowy rok wypada w poniedziałek. Boty, YouTube ma boty, mówi diabeł. O, mądrego to i warto posłuchać. Chłop się zna, widzę, więc tak. Już powiedziałem już wszystko. Więc tak, puenta jest taka, Polański, że nie jest tak, że Bajor musiałby się sam zgłosić, tylko słuchaj, boty, automaty, roboty, cyberpunk, tak to działa samo. Do siego roku, pozdro, elo, 100 lat, udanej weekendu noworocznego. A na Twitch bym musiał się zgłosić, na YouTube niekoniecznie. No właśnie, bo ty na Twitchu jesteś, widzę. No tak, faktycznie. Dobrze, elo, idę jeść, bo burczy mi w brzuchu. Polański i Zbychu, z wami się będę łapał dzisiaj zaraz, jak tylko zjem, to sprawy ważne. Elo.